Cześć, jestem Patty z Petit Patty Barber Shop. Pokażę Wam dzisiaj, jak używać pomad firmy Pomp & Co. U Pawła będę używała niebieskiej pomady Pomp & Co, dlatego że Paweł ma mega sztywne, mega twarde włosy. Niebieski pomp na pewno sobie z nimi poradzi. Pomp & Co to irlandzkie pomady wodne. Pomp & Co od niedawna pojawił się w Polsce, ale z tego co widzimy, nasi klienci ją uwielbiają i bardzo często ją wybierają. Niebieski pomp ma tą zaletę, że jest matowy. Generalnie jest bardzo mało wodnych pomad, które są matowe i które dają taki efekt matowego wykończenia. Większość się błyszczy, a ja z doświadczenia wiem, że panowie nie do końca lubią błyszczący efekt. Natomiast pomp przy odpowiednim użyciu, co Wam pokażę, pięknie matowieje i ten efekt utrzymuje się bardzo długo. Niebieski pomp to świetna pomada, też dlatego, że bardzo dobrze wymywa się z włosów. Tak naprawdę przy bardzo mocnym chwycie pozbywamy się jej w ciągu chwili i tak naprawdę większość szamponów poradzi sobie z tą pomadą. Nie trzeba mieć specjalnych szamponów do zmywania pomad. Niebieski pomp świetnie nadaje się do gęstych włosów, do włosów trudnych do układania, dlatego że bardzo mocno wiąże i tak naprawdę włosy bardzo fajnie poddają się tej pomadzie. Jest to pomada, którą najczęściej wykorzystuje się w fryzurach klasycznych. To fryzur, które należy przeczesywać grzebieniem, ponieważ niebieski pomp lubi być przeczesywany. Fajnie się wtedy zachowuje, co Wam pokażę na samym końcu, jak będziemy układać włosy. Niebieskiego pompa też można użyć do fryzur lżejszych, do takich bardziej roztrzepanych, takich przeczesanych tylko palcami, bądź delikatnie grzebieniem, ale to przy włosach gęstych, dłuższych on sobie da radę. No właśnie w szczególności dlatego, że jest bardzo silny i takie włosy, nawet jeżeli jest to fryzura lekko rozburzona. I też niebieski pomp sobie w zupełności z tym poradzi. No i przede wszystkim pomp ma świetny zapach. Bardzo wielu panów kieruje się węchem, wybierając pomadę, jakkolwiek to brzmi, ale tak jest, albo po prostu zapach pomady ułatwia im decyzję, jeśli chodzi o jej wybór. Często panowie narzekają na pomady wodne, mówiąc, że bardzo szybko zastygają, bardzo szybko stają się twarde i praktycznie nie można już na nich pracować. Natomiast w przypadku niebieskiego pompa jest nieco inaczej, ponieważ dość długo jest plastyczny i dość długo można go układać, więc jak najbardziej nadaje się dla początkujących, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z pomadami. I to jest w nim bardzo fajne, że lubi długą pracę grzebieniem, co w przypadku właśnie osób niedoświadczonych, czy generalnie dla panów, wiadomo, nie jest to łatwe ułożyć w domu przed lustrem ekstra fryzurę, czasami trochę się trzeba pomęczyć. No i w przypadku innych wodnych pomad jest tak, że przez to, że dość szybko stają się sztywne, ta fryzura nie jest dopracowana. Ja nie lubię strzyc na włosach takich lejących, takich
świeżo po umyciu, które jeszcze są po odżywce, dlatego że ciężko jest wtedy nad nimi zapanować. I też wtedy, jeżeli przychodzi klient i ma faktycznie takie puszyste, lejące się mocno włosy, nakładam sobie na wilgotne włosy odrobinę niebieskiego pompa. Ułatwia mi to pracę. Włosy wtedy stają się cięższe, chętniej poddają się maszynce, śmiało można go używać, ponieważ później przy suszeniu on tylko pomoże nam ułożyć fryzurę i w niczym nie będzie przeszkadzał, jeżeli będzie na włosach. Przed suszeniem włosów nakładam odrobinę pompa niebieskiego. To samo można robić w domu. Wtedy włosy przy suszeniu suszarką dużo fajniej się ułożą. Trochę to będzie miało zadanie grooming sprayu bądź po prostu pianki do włosów. Nada już tym włosom objętość, trochę struktury i na pewno je nieco usztywni. Jeżeli chcecie ułożyć taką fryzurę z przedziałkiem, klasyczną, musicie pamiętać o kilku zasadach, które towarzyszą tworzeniu takiej fryzury. Pierwsza rzecz szczotka, druga rzecz suszarka. Bez tego może nie być takiego efektu wow. Pamiętajcie o tym, żeby nie trzeć włosów ręcznikiem po tym, jak je umyjecie. To jest bardzo istotne i 99% panów na pytanie, czy to robią, odpowiada tak. Tarcie takie mocne ręcznikiem włosów powoduje, że zaczynają nam się puszyć i ciężko później nad nimi po prostu zapanować. Więc włosy należy osączyć ręcznikiem, wycisnąć nadmiar wody i jeżeli nie suszycie suszarką włosów, to uczesać je już w odpowiednim kierunku, uczesać w odpowiedni sposób, tak jak chcecie, żeby one wyglądały i zostawić. Jeżeli macie suszarkę, szczotkę, możecie ułożyć fajną fryzurę, podnieść mocno grzywkę, boki wysuszyć do tyłu i pamiętajcie, żeby suszyć włosy zgodnie z tym, jak barber Was obciął. Jeżeli chcecie podnieść grzywkę, ułożyć ją do tyłu w przypadku pompadurów bądź do boku, jakkolwiek chcecie pobawić się grzywką, świetna do tego szczotka, którą naprawdę zrobicie wszystko. Jest ona bardzo fajna do używania w domu, jest bardzo łatwa w obsłudze, już Wam pokazuję, jak podnosić grzywę do góry. Wystarczy, że będziecie przeczesywać grzywkę do tyłu, cały czas susząc ją od spodu. Od tego możecie zacząć i w ten sposób zacząć uczyć się czesania. Później, jak nabierzecie trochę wprawy, możecie starać się łapać tą grzywkę w ten sposób. Wtedy uzyskacie bardzo fajny kąt załamania tej grzywki. Możecie wywijać grzywkę do frontu, wtedy też podniesiecie ją bardzo wysoko. U Pawła używamy niebieskiego pompa, jedna z moich ulubionych pomad i mówię to zupełnie szczerze. Zaletą jest jej mega fajna, lekka konsystencja. Każdy, nawet początkujący, poradzi sobie z tą pomadą. Bez problemu się ją nabiera, bez problemu się ją nakłada, bez problemu się ją rozciera w dłoniach. Do jakich fryzur? Przede wszystkim do fryzur klasycznych, ugładzonych, wyczesanych. Ma bardzo mocny chwyt. Jeżeli uczeszecie się na nią rano, gwarantuję Wam, że do wieczora Wasza fryzura przetrwa. Do włosów gęstych, do włosów ciężkich, do włosów takich, które ciężko jest okiełznać, też świetnie się sprawdzi. Pokażę Wam teraz, jak ją nałożyć. Zanim przejdziecie do nakładania pomady, w przypadku niebieskiego pompa ważne jest przeczesać włosy i ułożyć sobie już fryzurę taką, jaką zamierzacie mieć.
Nabieracie niewielką ilość lub trochę więcej. W przypadku Pawła włosów, które są dość trudne, mam jej trochę więcej. Rozcieracie w dłoniach, zobaczcie, że się świetnie rozciera, ale rozgrzejcie ją. Pomadę nakładajcie od przedziałka, 2 ręce kładziecie na głowę i przeciągacie w bok. Potem nakładacie na całe włosy, starajcie się to robić po wierzchu. Tego typu pomady lubią być na wierzchu, nie trzeba ich głęboko wcierać. Jeżeli chcecie mocno podnieść grzywkę, wystarczy wetrzeć odrobinę pomady w front grzywki i wtedy bez problemu bardzo wysoko będziecie w stanie ją podnieść. Pomp zdecydowanie lubi przeczesywanie, bo zobaczcie, jak się błyszczy. To błyszczenie zniknie wraz z przeczesywaniem pompa i ta pomada stanie się matowa. Do przeczesywania pomad możecie tak naprawdę używać przeróżnych grzebieni. Ja sobie rozczesuję z grzebieniem z dużymi zębami, ale tak naprawdę możecie to robić każdym innym grzebieniem. Zobaczcie, robię to zwykłym grzebieniem również. Zwykły grzebień da nam efekt dużo mniejszych pas, dużo bardziej wyczesanych fryzur, więc tak naprawdę to zależy od Was, jak chcecie, żeby Wasza fryzura wyglądała. Zobaczcie, że od razu pomada przy przeczesywaniu zrobiła się zupełnie inna. Ja sobie u Pawła dołożę jeszcze pomady na grzywkę. Jeżeli chcecie uzyskać bardziej błyszczący wygląd swoich włosów, wystarczy tak naprawdę nałożyć właśnie pompa już na sam koniec i go nie przeczesywać. Wtedy pomp jest błyszczący. Jest jeszcze jedna sztuczka na pompa. Jak macie wilgotne dłonie, nie mokre, od razu dodam, ale wilgotne, wystarczy pompa całego przelecieć. Jeżeli coś Wam się nie ułoży, nie podoba Wam się fryzura, wystarczy zwilżyć lekko tą pomadę i zacząć czesać ją na nowo. Pomp jest naprawdę bardzo przyjazny do pracy i bez problemu można wszelkie triki przy nim stosować. Zobaczcie, zupełnie na nowo, zupełnie się nie zatrzymuje grzebień we włosach. Jeżeli wracacie po całym dniu pracy, nie macie czasu, potrzebujecie szybko wyjść do miasta, gdziekolwiek, wystarczy, że właśnie zwilżycie lekko swoje włosy i natychmiast możecie przeczesać tą pomadę. Ale pamiętajcie, to można robić tylko przez chwilę. Pomp w momencie, kiedy wiąże się z wodą, naprawdę robi się mega twardy i za chwilę będziecie mieli problem, żeby tą pomadę przeczesać.